Witamy serdecznie po raz kolejny w naszych tajemniczych opowieściach i rozmowach. Witam Ciebie, Piotrze. Dzień dobry, witam. Dziś chciałbym, żebyśmy poruszyli temat bardzo ciekawej osoby. Chodzi mi o Stevena Kubackiego. Byłbym bardzo wdzięczny, jakbyś. W ogóle, zanim po prostu jeszcze o nim zaczniemy mówić, to oczywiście zachęcę wszystkich, żeby lajkowali, komentowali naszą dzisiejszą rozmowę, ale też, żeby po prostu wzięli, zaglądali na kanał do Piotra, na kanał UFO Historie, ale i na kanał UFO Little Historie. Tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Tam są nasze rozmowy, tam są Piotra przemyślenia. Dużo ciekawych rzeczy jest, więc zachęcam, żeby tam zaglądać i poszerzać horyzont myślenia, bo naprawdę warto. No ale wróćmy. Chciałem po prostu, żebyśmy wrócili do tematu, kim był Steven Kubacki i dlaczego w ogóle jego historia jest legendą i co w ogóle sprawiło, że tak naprawdę o tej legendzie ponownie się mówi, do tej legendy się wróciło. Kim jest w sumie Steven Kubacki, bo żyje? Mhm. Chciałem zażartować i powiedzieć, że jest kuzynem Dawida Kubackiego. Hmm. Nie jest kuzynem Dawida Kubackiego. Jest to Polak. Znaczy nie wiem, czy to jest Polak. To jest Amerykanin, być może polskiego pochodzenia. Dlaczego być może, to za chwilę powiem. A czemu w ogóle jest okazja, żeby o nim mówić znowu? Dlatego, że we wrześniu 2025 roku ukazała się książka Stevena Kubackiego pod tytułem Zniknięcie. Ona się nie ukazała w Polsce. Jest dostępna w języku angielskim. Ma tam bardzo sugestywny podtytuł. On jest jej współautorem. A o co w tej książce chodzi i skąd ten cały raban? Ano, Kubacki w Disappearance, bo tak brzmi tytuł po angielsku, wyjaśnia kulisy swojej historii, która przez długie lata wzbudzała ogromne kontrowersje, dlatego że Kubacki, dzisiaj psycholog, jako student zaginął w bardzo dziwnych okolicznościach. I to takich okolicznościach, które niektórym kojarzyły się z ingerencją obcych, niektórym z jakimś zaginięciem w wyrwie czasoprzestrzennej. Jeszcze inni mówili, że może został porwany, nie wiadomo przez kogo i wykorzystany. Mhm. Jego nie było 15 miesięcy około. Mhm. Zniknął, nie wiadomo gdzie był. Wrócił w równie dziwny sposób. Kim on był wtedy? Bo to jest rok 1978. Był studentem Hope College. To jest taka Mhm. uczelnia w mieście Holland Mhm. nad jeziorem Michigan. I on wtedy jako młody człowiek studiował tam, wiesz, zaangażowany był w to życie studenckie, Mhm. ale był też, jakby to powiedzieć, nie turystą, lubił sobie pospacerować po okolicy, dlatego że to miasto jest położone po prostu nad jeziorem Michigan i tam można, kierując się, znaczy idąc bardzo blisko, zwiedzić fajne miejsca. Mhm. No i on tak robił. W lutym 78 roku Kubacki postanowił przejść nad zamarznięte jezioro. No to jezioro było zamarznięte, skute lodem częściowo. Mhm. Ono jest ogromne, jest wielkie, trudne do porównania z jakimkolwiek jeziorem w Polsce. Także ta pokrywa lodowa w niektórych częściach występowała, w innych była bardzo cienka. Wbrew temu, co się mówi i często pisze w internecie, bo Kubacki jest bohaterem wielu artykułów, on nie chciał tego jeziora przejść, bo by się nie dało. On miał przejść przez wydmy nad brzeg. No i jak w tej swojej książce pisze, uczynił to, po czym wszedł na lód. I tyle go widziano. Kilka dni później po prostu jakiś tam patrol. Nie wiem nawet kto to był, co to był za patrol, czy to była służba leśna, czy to była jakaś, straż. Mhm. Znaleziono ślady przysypane śniegiem, takie już zniekształcone ślady. To też będzie trochę ważne w dalszej części tej historii. One wchodziły na jezioro,
a Kubackiego nie było. Znaleziono narty położone, no tak jedna obok drugiej, znaleziono plecak, znaleziono kijki, w plecaku znaleziono chyba rachunek od dentysty, no i w ten sposób ustalono, kto zaginął. No a był to właśnie Steven Kubacki. Tutaj dodajmy, że Kubacki, no samo z siebie brzmi nazwisko jak nazwisko polskie i on się chyba wywodzi z polskiej rodziny, bo on tam wymienia swoich krewnych, no to on w ogóle pochodził z takiej miejscowości South Deerfield koło Chicago. No wiadomo, skupisko Polonii, tak? On tam wymieniał tych polskich krewnych swoich, to też są nazwiska bardzo dobrze brzmiące, swojsko brzmiące niedobrze. Natomiast on przedstawia siebie jako nie Kubacki, tylko Kubaki, czyli już po amerykańsku, tak jak Kubice przedstawiali Kubika. No i druga sprawa, że on jakoś tak nie wspomina o tym swoim polskim pochodzeniu zbytnio. Wyłania się z tej książki fascynacja Niemcami. Na pewno po niemiecku umiał mówić, po Europie podróżował również, w Polsce chyba nie był, także do tej Polski raczej się nie przyznaje. Może i dobrze w kontekście tego, co tam potem odwalił. I jeżeli chodzi o jego, sytuację rodzinną, no to był chłopak, chciałby się powiedzieć, z dobrego domu. Nie wiem, czy z dobrego domu, kiedy zaczął studiować, to jego rodzice się rozwiedli. Matka ponownie wyszła za mąż. Ojciec mieszkał w tym South Deerfield. Miał jeszcze brata i siostrę Kubacki. Rodzina była raczej nie uboga, klasa średnia. Ojciec pracował w fabryce. To jest ważne, paradoksalnie. Matka gdzieś tam na uniwersytecie jako sekretarka i Kubacki tam obracał się w środowiskach bardzo różnych, no ale zazdrościł swoim bogatszym kolegom. Nie chciał być tak jak oni, przede wszystkim nie chciał skończyć jak ojciec. Uzbierał sobie pieniądze na studia. No nie wiem, czy na całe, no ale na pewno pisze, że pracował, żeby na te studia mieć. I w tym Hope College uczył się. No, potem studiował jeszcze w kilku innych miejscach. No i potem, jak się odnalazł, no to był nawet przez kilka lat wykładowcą akademickim w takim mniej znanym na takim mniej znanym uniwersytecie, no ale o tym to może jeszcze za chwilę powiemy. Także reasumując, mamy po prostu studenta, przedstawiciela klasy średniej, który wybiera się na wycieczkę i znika w tajemniczych okolicznościach. Znika na 15 miesięcy, a potem się budzi 1000 kilometrów od miejsca zaginięcia, leży sobie, prawdopodobnie na trawce, czytając książkę i kiedy otwiera oczy, nie wie, gdzie jest. Cały czas myśli, że jest nad tym Michigan, a jest, jak powiedziałem, 1000 kilometrów dalej. No właśnie. Co w ogóle mówiono o dziwnych okolicznościach zaginięcia tego studenta? Dlaczego w ogóle podejrzewano obcych, ale dlaczego tych obcych wplątano w tą całą historię? Dlaczego obcych wplątano? Bo Kubacki sam w swojej nowej książce sugeruje, że jak szedł, to miał wrażenie, że ktoś go obserwuje, że coś nad nim wisiało, że w ogóle i tak dalej. No, to był rok 1978. To były 3 lata po tajemniczym zaginięciu Travisa Waltona. To był szczyt zainteresowania zjawiskiem UFO. I wiele osób sugerowało, że tak właśnie się stało z Kubackim, bądź Kubakim, że go tam ci ufocy porwali. Tym bardziej, że jak on sam pisze w książce, to był rejon znany jako michigański trójkąt bermudzki. Tam dochodziło do tajemniczych zaginięć i tak dalej. I to było jedno z naturalnych wyjaśnień, no bo tak, on zaginął na jeziorze. Sugerowano, że po prostu lód się załamał, a ponieważ była zima, no to naturalnie prowadzono poszukiwania, ale na tak wielkim obszarze, w tak niekiedy niesprzyjających warunkach, jedynym wyjściem było poczekanie na roztopy do maja na przykład i sugerowano, że tak jak wiele innych ofiar, które zaginęły w podobnych okolicznościach na Michigan, Kubacki kiedyś wypłynie. Czekano, nie znaleziono tego ciała. Nigdzie. Jest to możliwe, że się tego ciała nie znajdzie, to też fakt.
Mhm. Nie ogłoszono go, nie uznano go za zmarłego formalnie, natomiast tak nieformalnie uczelnia, czyli Hope College, wysłała jego rodzicom dyplom tak honorowo, prawda? Mhm. Jakby pośmiertnie. Mhm. No bo nikt nie miał nadziei, że on wróci w rzeczywistości. Mhm. Teorie były bardzo różne. To znaczy, szczerze mówiąc, to powiem ci tak, dziwna jest to sytuacja, bo zaginięcie Kubackiego w internecie istnieje, żyje, figuruje i ta historia jest powtarzana na różnych stronach, ale tak trochę nieśmiało w stosunku do rangi tej historii, no bo mamy taką opowieść, że facet zaginął na kilkanaście miesięcy, nie wiadomo co z nim było, a potem się okazuje, że pisze się o tym mało. On dopiero po kilkudziesięciu latach decyduje się na to, żeby to wszystko opowiedzieć, tak? No to dlaczego w przeciwieństwie do innych ludzi, chociażby do Travisa Waltona, Mhm. on wcześniej, nie wiem, nie wydaje tej książki, nie opowiada o tym swoim tajemniczym zaginięciu. No 15 miesięcy, gdzie chłop mógł być? Tym bardziej, że on nic nie pamięta, formalnie nic nie pamięta. Mhm. Nie wie, gdzie był, nie wie, co robił. Coś robił, no bo przecież ma ze sobą jakieś tam bambetle, jakieś sprzęty ma, plecak ma, no wygląda na to, że gdzieś był. Mhm. Jego przypadek czasami opisywany jest jako najbardziej niesamowity, niezwykły przypadek amnezji tymczasowej, trwającej tutaj kilkanaście miesięcy. Mhm. Ale on potem, kiedy widział swoje nazwisko w opracowaniach na temat amnezji, no to żądał, żeby wycofać te dane. To nie było to. Pamiętajmy o tym, że po zaginięciu Kubacki kończy szkołę, potem wraca do miejscowości rodzinnej, trochę pracuje, potem wyjeżdża do Arabii Saudyjskiej, potem dostaje się na studia doktoranckie, zostaje psychologiem i przez jakiś czas nawet wykłada. Także mamy dziwną sytuację, no wiesz, studenta, który potencjalnie został, nie wiem, porwany przez obcych, no zginął na 15 miesięcy, wywinął coś, czy jakoś, a potem mamy człowieka, który no, chce sprawować zawód zaufania publicznego. To jest też taki problem, bo widzisz, no ta historia się za Kubackim ciągnie. Tego się nie da wymazać, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych jest tak, że część gazet jest archiwizowana i są dostępne, czyli ta historia jest cały czas dostępna dzięki skanom gazet, które są i tego się nie da wymazać. I prawdopodobnie Kubacki no, decyduje się powiedzieć koniec końców dzięki tej książce, co się stało. On na samym początku Disappearance podpuszcza nas, że jednak tam zaszło coś dziwnego, że on czuł nad sobą jakiś dziwny obiekt, że czuł, że go coś wciąga, że stracił przytomność i niektórzy mogą odnieść wrażenie po krótkim czasie, że rzeczywiście mamy do czynienia z uprowadzeniem przez UFO. A jak było naprawdę? No historia jest dziwna co najmniej. No właśnie, tutaj już wspomniałeś o tym, że on się obudził mniej więcej 1000 kilometrów od miejsca zaginięcia, prawda? I w jaki sposób on się w ogóle odnalazł? To też jest tajemnicze, bo to, wiesz, to znamy tylko z jego opowieści. Jak to było? On twierdzi, że on się po prostu obudził i miał przekonanie, że trochę jest sobą, a trochę nie jest sobą. Nie wiedział, gdzie jest. Zatrzymał stopa, no i usiadł z kierowcą. Przedstawił się jako Nathan, ale wiedział, że jest Stevenem. Był taki dość obdarty, taki był zaniedbany. No i kierowca się go zaczął wypytywać, skąd jedziesz, dokąd jedziesz, gdzie byłeś? No to mu Kubacki powiedział, że był w sekcie jakiejś, uciekł. Opowiedział mu tam jakąś historię, ale nie mówił, że jest Stevenem. Dopiero to mu się jakoś to doszło ponoć, ale to jest tylko jego wersja. Jakoś to tam do niego doszło. No i zatelefonował, nie chciał dzwonić do rodziców, bo on dopiero się skapnął, że jest 79 rok po gazecie, którą zobaczył.
czyli zauważył, że minęło kilkanaście miesięcy, czyli skoro zaginął, to pewnie uznali, że nie żyje i skoro go tyle nie było, to jak zadzwoni do rodziców, to może być jakaś, no mogą w szok wpaść, Mhm. albo mogą uznać, że to żart. Mhm. Zadzwonił więc do swojej ciotki, która mieszkała w tamtym, o dziwo, był w pobliżu miasta, gdzie mieszka jego ciotka. Zadzwonił do niej, no i tak wiesz, różnymi drogami znalazł się w domu ojca, jak to się mówi. Tam w tym domu ojca czeka matka, no i pytają się go, co ci się stało, Steven, co tam, kto cię więził, no bo oni nie wiedzieli, co z nim było. No on nic nie odpowiadał, mówił, że nic nie pamięta, że te wspomnienia jakoś zablokowane ma, że tam do niego dopiero wraca jego tożsamość. Szybko się pojawili bardzo reporterzy. Kubacki stał się tymczasowym bohaterem mediów i swojej lokalnej społeczności i chyba nie zostało to zbyt dobrze odebrane przez jego sąsiadów, dlatego że, no wiesz, historia jest naprawdę fajna. Historia jest mocna, ale Kubacki jakoś z tej historii nigdy nie korzystał. Jak wielu innych Amerykanów, którym się coś dziwnego przytrafiło. W Ameryce jest tak, że jak jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia dziwnego, na przykład piszesz o tym książkę albo opowiadasz o tym ciągle. Kubacki jakoś tak nie bardzo, dopiero po 45 latach, jak sam pisze, chociaż to więcej niż 45 lat już, zdecydował się opowiedzieć, co się naprawdę stało. No jedna z hipotez mówiła, skoro to nie kosmici, no bo go wypuścili i w ogóle wiele wskazywało na to, że on coś robił przez ten czas. No bo on miał na sobie ubranie, jakby nie było nie swoje, znaczy nie to z dnia zaginięcia. Druga sprawa, że miał w plecaku jakieś mapy, miał jakieś zapiski, których nie potrafił początkowo rozszyfrować. Także on coś robił. No i padła sugestia, że tak, albo kłamie i był na jakiejś wyprawie i coś się stało nie tak i wrócił, albo został porwany, był odurzony przez jakiś czas, trochę jak takie, wiesz, haitańskie zombie. Tak, łudu. Tak, że go tam ktoś wykorzystywał w tym kulcie, w tej sekcie, jak się początkowo przyznał, a potem zwiał. Inna wersja mówiła właśnie o tej amnezji, że on nie pamiętał, co się stało. I dopiero potem mu się przypomniało, że jest tym Kubackim. No ale w takim razie, jak tej amnezji doznał, to gdzie doznał? Na jeziorze doznał? To gdzie był przez ten krótki czas, prawda? No powinien się kręcić tam gdzieś w okolicach. Szukali go, nikt go nie znalazł. Pytań było więcej niż odpowiedzi i tu mamy taką białą plamę, która mówi, że prawdopodobnie ktoś o Kubackim wiedział, dlatego tak za bardzo go nie kochano w lokalnej społeczności. I on też jakoś tak za bardzo się nie eksponował z tym wszystkim, co się wydarzyło. Także jego historia sobie żyła swoim życiem, jako taka paranormalna prawie opowieść, aż do września tego roku. No właśnie. I jeszcze może taka jedna kwestia na zakończenie. A jak w ogóle jego historię widzi ta opublikowana niedawno książka Zaginięcie? A no właśnie, no, przyznaję, że to wszystko była mistyfikacja. Że ta cała opowieść o zaginięciu została ukartowana, że to był element pewnego planu. Ten plan polegał na tym, i to jest ściśle związane z tym, kim Kubacki był. On pochodził z biednej rodziny dość. On był dość mocno zbuntowany przeciwko systemowi. Jemu się wiele rzeczy nie podobało. Ta kastowość, która troszeczkę panuje w Ameryce, tak? Czyli jak jesteś w tej swojej średniej klasie, to wyżej tyłka nie podskoczysz, prawda? Nie wiadomo, co by się musiało stać. Pojeździł trochę po Europie, wiele rzeczy mu się przestało podobać. Niektórzy zauważali, tak jak jego matka, że coś jest nie tak, że może chcieć rzucić te studia. Po prostu miał jakieś problemy psychiczne, może. Druga sprawa to środowisko, w jakim się znalazł. Wiesz, takich filozofów, chłopskich studentów, nie wiem, hipisów może trochę i już takich podstarzałych. To było takie mocno liberalne środowisko, tam wiesz, no to byli dwudziestokilkulatkowie, o czym oni mogą rozmawiać, tak? O Tolkienie mówi, że rozmawiali, mieli tam swoje jakieś bractwa studenckie. I Kubacki pisze, że stworzyli sobie taki spisek
Taki trochę, wiesz, no tak jak w romantyzmie Mickiewicz należał do różnego rodzaju stowarzyszeń tajnych, no tak oni sobie takie coś stworzyli. To nie jest nic dziwnego. To nie jest nic dziwnego. Stworzyli sobie jakąś grupkę i ich celem było zrewolucjonizowanie świata w duchu tak zwanego neksjalizmu. A neksjalizm to jest termin zapożyczony z jednej z książek z science fiction. To jest taka nadnauka, wykorzystywanie wszystkich zdobyczy nauki i filozofii do rozwiązywania danych problemów. Oni poprzez takie rozumowanie chcieli zmienić świat, naprawić go. Dużo o tym mówili, dużo dyskutowali, no ale jak to zrobić? Nagle ktoś wpadł na pomysł, że Kubacki, a sam Kubacki wpadł na ten pomysł, że on może zacząć tą rewolucję. Bardzo chętnie to zrobi. Potrzebne były pieniądze. Dostał te pieniądze od jednego ze swoich znajomych. Pozostało ukartowanie jego zniknięcia. On chciał zerwać z byciem Stevenem Kubackim. Przyjął nową tożsamość tymczasową, Nathan Stanfield, i jako przedstawiciel tego ruchu wyjechał najpierw do Meksyku, przez Teksas. Mówi, że się trochę kręcił w okolicy przez jakiś czas po zaginięciu, nikt go nie znalazł, nikt go nie zauważył. Wyjechał do tego Teksasu, z Teksasu pojechał do Meksyku. Potem jeszcze przez te kilkanaście miesięcy się kręcił po świecie. Był w Japonii, potem wrócił do Stanów, a potem jak przeżarł pieniądze i przepił te pieniądze, no to mu się przypomniało, że jest Kubackim. I wrócił do domku. Tak ta historia wygląda i muszę powiedzieć, że jest dla mnie mocno rozczarowująca i pewnie dla wielu osób też. Żeby jeszcze było śmiesznie, to w planach Kubackiego i kolegów było to, że założą sobie taki ruch rewolucyjny i na przykład będą rekrutowali karateków i mistrzów kung fu właśnie do tego ruchu, do walki o dobrą sprawę. Także to były takie, wiesz, romantyczne pomysły młodych ludzi. Może po prostu Kubacki nie mówi nam tego wprost. Chciałem się oderwać, chciałem zjechać, pojeździć po świecie. Wiesz, on jest psychologiem. On w tej książce ubiera te swoje tak naprawdę przygody młodzieńcze w jakieś opowieści o przemianie duchowej, że coś tam, że się przemieniał. Ojej, Kubacki. Wiesz, to jest tak być może jak z Antonym Szandorem Lavejem, który stworzył Czarną Biblię, a kiedy umierał na łożu śmierci, powiedział otwarcie, że to wszystko wymyślił, no nie? No tak, ale wiesz, chodzi o to, że moim zdaniem facet ma na głowie historię. Nie potrafi się od tej historii uwolnić, ta historia jest jego młodzieńczym wybrykiem. Dorabia do tego jakąś ideologię, która jest tak głupia i tak nierzeczywista. Po prostu wziął pieniądze, chciał pojeździć po świecie, ktoś mu tą wyprawę zafundował, jakiś dobry kolega, bo on tam go wymienia z imienia i nazwiska. Kubacki pisze, że jeździł, namawiał ludzi, pił, żarł, a jak się pieniądze skończyły, się skończyła przygoda. Tylko że, wiesz, powiedziałby to wprost. Tak, przeżarłem te pieniądze. A on mówi, że no tam przemiany duchowe przechodził, jakieś tam rzeczy, takie, wiesz, takie typowe psychologiczno-pseudofilozoficzne pindolenie. Mnie to tak wnerwia taka gadka, wiesz, denna. Podpic to Szweda. Tak naprawdę. Czyli mógł się przyznać, dobra, było, tak to wyglądało, wymyśliłem to i tyle, a nie dorabiać do tego takiej żenującej historii, bo ona jest żenująca, wiesz, no tam pół książki jest poświęcone temu, jakie on miał tam wewnętrzne przeżycia. On miał przeżycia, dopóki miał za co kupić jedzenie, a potem przeżycia się skończyły. No jaki kraj, taki Che Guevara, wiesz, jednak. Także no, sytuacja jest żenująca, natomiast muszę powiedzieć, że wiele osób, które sięgnie po tą książkę i jest ukierunkowanych na takie spiskowe myślenie, to może dojść do wniosku, że Kubacki no, specjalnie mówi nieprawdę, że z nim się stało coś innego i to jest tylko jego wersja, jedna. Zresztą ja i tak nie wierzę, że to, co on pisze, to jest w 100% prawdą. Że to jest po prostu historia dorobiona do tego, żeby się z tą przeszłością rozliczyć. No bo sam pomyśl, idziesz do psychologa, potem wpisujesz
Doktor Steven Kubacki. O kurde, facet, który zaginął na tyle lat, to przecież musi być jakiś świr. To jak on jest teraz psychologiem, to nie będę do takiego doktora chodził. Mhm. Na tym to polega moim zdaniem. No, Brutalne, niestety szczere. I dorabianie do tego jakichś takich, wiesz, taki, no mówię, to jest tak pseudofil, to jest tak naciągane, takie, wiesz, no, dorabianie ideologii do kawałka kiełbasy tak naprawdę. Śmieszne, ale prawdziwe. I teraz sobie zadajmy pytanie, ile historii niezwykłych, niesamowitych, ile historii o różnego rodzaju, wiesz, wzniosłych rzeczach, guru, mistrzach duchowych i tak dalej, właśnie tak wygląda. No taka prawda jest, taka prawda jest. Cieszę się, że ten temat przybliżyłeś, Piotrze. Ja zachęcam raz jeszcze do tego, żeby zaglądać na kanał Piotra, UFO Historie Little. Tam sporo jest ciekawych rzeczy, zawsze coś się dzieje, są też nasze rozmowy na różne tematy, więc myślę, że moi drodzy, jest co przeglądać i jak sobie fajnie zagospodarować czas, słuchając nas, bo w telewizji czasami nie za ciekawe rzeczy są, więc warto się rozwijać i grasować po naszych kanałach. Dzięki Dokładnie. ogromne raz jeszcze, Piotrze, i czekamy na wasze komentarze. Wrzucajcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiamy i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.